Cześć! Po raz kolejny zapraszam na spotkanie z pustymi megahercami rdzenia Northwood Pentium 4. Tym razem mam do testów płytę główną Mercury Cobian pod socket 478. Płyta ta obsługuje pamięci DDR i SD-RAM. Komputer napędza procesor Pentium 4 o taktowaniu 2,4 GHz. Karta graficzna to NVIDIA GeForce 4MX 440. Posiada on 128 MB pamięci i magistrale o szerokości 128 bitów. Porównam wydajność tego sprzętu przy użyciu pamięci SD-RAM i DDR. Nośnik danych to stary Seagate o pojemności 160 GB na magistrale ATA. Karta sieciowa Intela uzupełnia ten superkomputer o możliwości sieciowe. Wypróbuję dziś taki oto chiński wynalazek. Jest to włącznik zasilania oraz przycisk Reset na małej, zgrabnej płytce podłączanej do pinów front panelu płyty głównej. Mamy tu także diody sygnalizacyjne. Jedna to Power LED, a druga pokazuje aktywność dysku. Zainstaluję dziś system Windows XP. Jest to modyfikacja Black w wersji 8.2. Uruchamiam komputer, instalator startuje z płyty DVD. Część tekstowa instalatora wygląda zupełnie normalnie. Dopiero po pierwszym restarcie widać, że część graficzna została mocno zmieniona. Bardzo długo, bo chyba że 20 minut, trwało rejestrowanie składników. Instalacja systemu do momentu pokazania się pulpitu trwała prawie 50 minut. System wygląda ładnie. Ale co z tego, gdy twórcy tej modyfikacji poszli w wygląd, a nie praktyczność? Mam tu niepotrzebne do niczego gadżety pulpitu. Zamiast nich wolałbym zaktualizowaną przeglądarkę internetową. Po co jest zainstalowany cały kodek PAK, jeśli wystarczy zainstalować Media Player Classic lub VLC? Widocznie ważniejsze są kolorowe ikonki. Instaluję sterowniki i zabieram się za testowanie. Na początek robię testy przy taktowaniu procesora 1,8 GHz, czyli magistrala jest ustawiona na 100 MHz dla procesora i pamięci. Rozdzielczość to 1280 na 1024. Pierwszy uruchamiam 3D Mark 2001. Pamięci DDR wychodzą na prowadzenie. Wynik jest lepszy o 9,3%. Kolejny test to 3D Mark 2003. Tym razem różnica to już 17,3%. W teście Cinebench różnica na korzyści pamięci DDR to 5,7%. Zmieniam taktowanie procesora. Magistrale ustawiam na 133 MHz dla procesora i pamięci. W 3D Marku 2001 pamięci DDR prowadzą o 4,5%. W 3D Marku 2003 DDR prowadzą o 16,3%. W Cinebenchu wynik na korzyść pamięci DDR to prawie 5,9%. A jak wygląda różnica w wydajności w zależności od taktowania pamięci? Testuję SD-RAM o taktowaniu 100 i 133 MHz. Dla pamięci SD-RAM w 3D Marku 2001 różnica to prawie 9,3%. W 3D Marku 2003 to już prawie 12,7%. A w Cinebenchu różnica na korzyść wyższego taktowania to prawie 6,4%. Przejdźmy teraz do pamięci DDR. Jaka różnica będzie pomiędzy taktowaniem 100 a 133 MHz? W 3D Marku 2001 to prawie 3,5%. W nowszym 3D Marku 2003 szybsze pamięci prowadzą o prawie 6,7%. Za to w Cinebenchu to już tylko 3,3%.
Testy pokazują, że zastosowanie pamięci DDR zamiast DRAM znacząco poprawia wydajność systemu, szczególnie w grach i zadaniach wymagających dużej przepustowości pamięci. W benchmarkach, takich jak 3D Mark 2001 i 3D Mark 2003, różnice są wyraźne, a w przypadku Cinebencha, choć wzrosty są mniejsze, również zauważalne. Największe korzyści z DDR widać przy niższym taktowaniu procesora, gdzie różnice wynoszą nawet kilkanaście procent. Dodatkowo zwiększenie taktowania magistrali pamięci ze 100 na 133 MHz poprawia wyniki nawet przy użyciu SDRAM, co sugeruje, że sama wyższa przepustowość pamięci pozytywnie wpływa na wydajność. Przy taktowaniu procesora i pamięci wynoszącym 133 MHz i taktowaniu procesora wynoszącym 2,4 GHz różnice między SDRAM a DDR nadal istnieją, choć są mniejsze niż przy wolniejszych konfiguracjach. Ostatecznie DDR okazuje się lepszym wyborem, szczególnie w zastosowaniach wymagających intensywnej pracy z grafiką i renderowaniem. I jeszcze na zakończenie chiński wynalazek. Jest to włącznik zasilania oraz przycisk Reset podłączany do pinów front panelu płyty głównej. Mamy tu także diody sygnalizacyjne. Jedna to Power LED, a druga pokazuje aktywność dysku. W przypadku testowania płyt głównych na stole poza obudową komputera jest to bardzo przydatny gadżet. Dzięki za oglądanie. Cześć!